Dawno nie było ziewania. Wiem, że to nieładnie, ale to element tej serii. Dzień dobry. Wiele razy w komentarzach pytaliście, co to jest, co ja takiego mam na palcu. Czy się ożeniłem, czy może jednak jest to jakiś gadżet? I odpowiedź na tę jakże intrygującą zagadkę poznasz oglądając i wysłuchując tego odcinka. Zapraszam. Ilu z Was nosi na co dzień smartwatcha? Jak widzisz, ja noszę smartwatcha, testuję smartwatcha, akurat teraz używam tego modelu Garmina, wcześniej to był Huawei, jeszcze wcześniej Apple Watch, w międzyczasie wiele innych zegarków, które mieliśmy okazję testować, które do nas producenci czy sklepy przesyłały. Natomiast generalnie chciałem się dowiedzieć, kto z Was nosi smartwatcha lub smartbanda. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie na ten temat. To znaczy nie na temat smartwatchy, tylko na temat ogólnie smart rzeczy do ubrania, smart biżuterii. Nie wiem, czy okulary są biżuterią, ale na pewno zegarek jest biżuterią, czy pierścionek. To są elementy biżuterii, po prostu to się nazywa urządzenia ubieralne, ale ja bym to nazwał smart biżuterią. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja takiego określenia w tym odcinku będę używać. Ale najpierw technozagadka. Zastanów się i napisz w komentarzu, jaki był pierwszy na rynku dostępny w sprzedaży dla wielu użytkowników na wielu rynkach smart zegarek, czyli po prostu smartwatch. Jaka firma go stworzyła i jaki to był model. I mogę tutaj dać małą podpowiedź, będą przynajmniej dwie prawidłowe odpowiedzi, które znajdziesz pod filmem, ale najpierw spróbuj zgadnąć. Czy to był Apple Watch? Czy to był jakiś inny zegarek? Czekam na Twoją odpowiedź. Generalnie świat zegarków jest naprawdę bardzo fascynujący, bardzo skomplikowany i bardzo snobistyczny też w pewnych aspektach. Wiecie, można kupić zegarek za 50 zł, a można kupić zegarek pewnie za 5 i więcej milionów. I to nie tylko złotych, ale dolarów. No i te zegarki, które oczywiście mają wielką bazę zagorzałych fanów, którzy się kłócą, które mechanizmy są lepsze, czy takie zegarki są lepsze, czy takie i tak dalej. Natomiast generalnie, no poza tym, że mierzą czas, w większości przypadków i że wyglądają jakoś ładnie, nie oferują one nic więcej. Ale pierwsze smartwatche wcale nie powstały w czasach współczesnych, chociażby legendarne Casio i inne marki, które oferowały wiele dodatkowych funkcji na zegarku, oprócz tego, że po prostu wskazywały one aktualną godzinę czy też datę. No i oczywiście to wszystko później się rozwinęło, bo dzisiaj mianem smart, mianem czegoś inteligentnego nazywamy też przede wszystkim to, co się łączy w jakiś sposób z naszym telefonem czy też z internetem i może na bieżąco w jakiś sposób pobierać dane lub też mierzyć naszą aktywność, czy mierzyć nasze zdrowie, czy mierzyć nasz sen i tak dalej. Tych funkcji jest naprawdę masa. Ale to, o czym dzisiaj będę rozmawiał, będzie nieco czymś innym. Natomiast najpierw chciałem Wam powiedzieć pewną ciekawostkę, ponieważ tak naprawdę smartwatch to jest mały komputer. Komputer, który nosimy na naszym nadgarstku i oczywiście wiele wizji przyszłości pokazuje, że taki smartfon może zamienić się w smartwatch i możemy zacząć nosić po prostu nasz telefon, nasz podręczny komputer, kieszonkowy komputer na zegarku, chociaż coraz mniej czynników wskazuje na to, że to jest faktycznie ta wizja przyszłości. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki jest najmniejszy komputer na świecie? Mianowicie najmniejszy komputer, czyli w zasadzie liczydło, bo tym jest w zasadzie komputer, na świecie został stworzony przez IBM. Ma rozmiary zaledwie ziarnka soli i wymiary 1 na 1 mm. Jest to urządzenie tak małe, że do zobaczenia szczegółów potrzebny jest tutaj oczywiście mikroskop. No dobra, czas odpowiedzieć na to pytanie, co to właściwie takiego jest. Jest to właśnie idealny przedstawiciel nowego gatunku urządzeń, gadżetów technologicznych, czyli smart biżuterii. To jest smart pierścień od firmy Rincon. Tych firm jest generalnie bardzo dużo. Jest chociażby firma Aurora Ring, która
produkuje i sprzedaje swoje urządzenia głównie na rynku amerykańskim. Chyba nie ma firmy, która by sprzedawała, przynajmniej na dzień dzisiejszy, te wszystkie smart pierścionki tak oficjalnie w Polsce, żeby mocno to było marketingowo rozwinięte, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to już dość mocno rozwinięte. I co ciekawe, my wiele lat temu pokazywaliśmy taki smart pierścień, który wyglądał dość osobliwie, bo przypominał nieco nakładkę wibracyjną pewnej firmy Nade, więc było to dość podstawowe narzędzie bez tych wszystkich funkcji bardzo rozwiniętych i tak dalej. Taki Rincon ma generalnie do zaoferowania praktycznie wszystkie takie same funkcje jak smartwatch. Do tego działa dość długo na baterii, szczególnie jeśli... Pokażę wam, jak wygląda stacja zasilania do takiego Rincona, tak to wygląda. Ona jest jednocześnie powerbankiem, na który odkładamy taki zegarek, zamykamy. Tu jest oczywiście port USB-C, w tym dokładnie miejscu. I łącznie z tą obudową, z tym etui, ten Rincon ma zapasu baterii na 3 miesiące działania, natomiast sam pierścień może działać nawet 7 dni bez ładowania i to działając non-stop, nie że ściągamy go w nocy, tylko z nim śpimy. No właśnie, bo mi ze smartwatchem bardzo trudno się śpi. Jest to po prostu urządzenie duże, niewygodne, nie chcę mieć niczego na ręce. Sam pierścionek też czuję, ale znacznie mniej, kiedy śpię, w związku z czym mogę sobie mierzyć ten sen właśnie za pomocą takiego pierścienia. Ale poza tym oczywiście mierzy wszystkie kalorie, które spalamy w ciągu dnia, kroki, które robimy, może sprawdzać nasz puls na stałe, może mierzyć temperaturę naszej skóry i tych funkcjonalności jest oczywiście bardzo dużo, a wszystkim steruje się i przegląda się, jak to wszystko działa, oczywiście w aplikacji. Więc można rzucić taką teorię, że smart pierścień jest po prostu zminiaturyzowanym smartwatchem, no bo de facto robi to samo. Nawet Rincon dodał jakiś czas temu aktualizację, która pozwala na mierzenie treningów, po prostu możliwość włączenia treningu, tak jak robimy to na smartwatchu i właśnie po prostu mierzenia danej aktywności, biegania, bycia na siłowni i tak dalej. Oczywiście jest to też w jakiś sposób uproszczone, no bo skoro jest zminiaturyzowane, no to nie ma tutaj chipu do płatności, nie ma tutaj systemu GPS, nie ma tutaj modułu Wi-Fi, żeby ten pierścień cały czas był podłączony do internetu, potrzebuje łączyć się przez Bluetooth ze smartfonem. Nie ma oczywiście wyświetlacza, co jest chyba zupełnie zrozumiałe, chociaż widziałem koncepty, które już jakby również wyświetlacz w takim urządzeniu zawierają, pewnie głównie do pokazywania stanu baterii, czy jakichś może podstawowych powiadomień. Ale dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że historia, nawiązując trochę do tematu jednego z poprzednich odcinków, zatacza koło. Dlaczego zatacza koło? Ponieważ Samsung w tym roku, już niedługo, w lipcu najprawdopodobniej, wypuści właśnie oficjalnie już Samsung Galaxy Ringa, czyli dokładnie takie samo urządzenie, tylko już od Samsunga. I co ciekawe, na tyle marketingowo Samsung już to dobrze rozegrał, że wiele osób, które widziało mnie z tym pierścionkiem, czy inne osoby z tym pierścionkiem, pytało się, czy to jest Samsung? Czy to jest ten pierścionek od Samsunga, mimo że Samsung jeszcze go nie wydał. I co więcej, potwierdziło się, że Samsung wyda ten pierścień już oficjalnie, dlatego że złożyli oni proces sądowy, założyli proces sądowy czy patentowy przeciwko firmie Aura Ring, która jest ze Stanów Zjednoczonych, właśnie po to, żeby upewnić się, że oni nie naruszają żadnych patentów Samsunga, którzy ten pierścień będą wypuszczać. Co ciekawe, będą też dokładnie 3 takie same kolory, jak oferuje Rincon, czyli czarny, srebrny i złoty, ale Rincon jest wykonany z tytanu, jest matowy, a z czego Samsung jest wykonany jeszcze nie wiadomo, ale miałem już okazję na żywo zobaczyć ten pierścionek, co prawda jedynie za gablotką na targach w Barcelonie, ale produkt już fizycznie powstał, czy jakiś to był mock-up, natomiast nadal miałem okazję go zobaczyć przez gablotkę, ale było widać, że był błyszczący i jest generalnie ładny. A dlaczego mówię, że historia zatacza koło? Dlatego, że słuchajcie, Samsung był jednym z prekursorów smartwatchy. Tak, Samsung miał swojego smartwatcha, zanim Apple miało swojego i to długo zanim Apple miało swojego smartwatcha. Rozpoczął jakby w ogóle te kategorie gadżetów technologicznych, no i zobaczcie, ponad 10 lat później Samsung znowu wchodzi na rynek zupełnie czegoś nowego, znowu rozpoczyna tę machinę, no i prawdopodobnie spowoduje to, że wszyscy więksi producenci, Apple, Motorola, Xiaomi, Huawei pewnie i tak dalej, również wprowadzą właśnie coś takiego jak smart pierścień do swojej oferty. Więc krótko mówiąc, czy smart biżuteria to przyszłość? Moim zdaniem na ten moment tak, jak najbardziej, ponieważ tak jak smartwatche nie były szeroko używane jeszcze jakiś czas temu, no to, że każdy kolejny producent zaczął je produkować, zaczął je sprzedawać, spowodowało, że zobaczcie dzisiaj na ulicach, tramwajem, metrem jadąc, gdziekolwiek spotykając innych ludzi, widzimy jak bardzo dużo osób ma smartwatche, chociażby biegacze
biegacze, chociażby osoby na siłowni, ale również takie, które w zasadzie w ogóle nie trenują i nie potrzebowałyby tego urządzenia do mierzenia swojej aktywności. Również takie zegarki, smart zegarki posiadają i z nich korzystają. Więc to może zdecydowanie być przyszłością. Jest oczywiście drugi aspekt medyczny, który jest bardzo szeroko rozwijany, jeżeli chodzi o smartwatche, z kilku względów. Oczywiście dlatego, że jest to ciekawy przypadek i rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, ale drugą, wydaje mi się, dość istotną również rzeczą jest to, że po prostu te wszystkie funkcje smartwatchy już zaczęły się robić nudne, nie było żadnych innowacji na tym rynku, nie było to w żaden sposób rozwijane, no więc trzeba było znaleźć nowe pole, gdzie można to wszystko rozwinąć i stąd te funkcje zdrowotne zaczęły wieść prym, jeżeli chodzi o te nowości w smartwatchach. No ale są osoby, które wolą mieć tradycyjny zegarek albo które nie lubią nosić w ogóle zegarka i nie chcą, więc wtedy taki pierścień byłby dla nich alternatywą. Coś, co jest delikatne, coś, co nie przeszkadza, coś, co ani nie przeszkadza, jeżeli chodzi o komfort użytkowania, ani też w wyglądzie za bardzo, bo po prostu nie rzuca się to w oczy i również może badać różne elementy zdrowotne i pewnie im bardziej będzie to rozwijane, tym również będą dodawane kolejne rzeczy, no może nie mierzenie ciśnienia, ale pewnie i EKG być może jakoś udałoby się w takim pierścieniu po prostu zaimplementować. Generalnie świat technologii zazwyczaj, przynajmniej na początku, dąży do miniaturyzacji. Zobaczcie, co się działo z telefonami. Najpierw były bardzo duże, potem coraz mniejsze, teraz znowu stają się coraz większe kloce. Kolejny iPhone Pro Max ma być jeszcze o 0,2 cala większy, jeżeli chodzi o rozmiar ekranu. Pewnie potem znowu nastąpi zjazd. Ludzie stwierdzą, że znowu te cegły wszystkie są za duże i że nie chcemy mieć takich wielkich urządzeń w naszych kieszeniach czy torebkach. No i podobnie jest ze smartwatchami. Na początku smartwatche były duże, oferowały naprawdę skomplikowane rzeczy, chociażby Galaxy Gear, ten pierwszy smartwatch, o którym wspominałem od Samsunga, miał wbudowaną kamerę, tak, było coś takiego w 2013 roku, no i potem kolejnym etapem rozwoju są te smart pierścienie, które są małe, delikatne i tak dalej. Co to będzie kolejnym etapem, oczywiście nie wiem, natomiast na ten moment wydaje mi się, że to jest coś, co w najbliższych latach zyska gigantyczną popularność i ludzie po prostu będą się tym jarać jako kolejnym gadżetem technologicznym. Natomiast jest pewna rzecz zastanawiająca, którą może rozwinę w kolejnym odcinku z serii Technoranek, mianowicie czy jesteśmy skazani na subskrypcję. Gdybyś chciała, żebym nagrał taki odcinek i o tym opowiedział, no to daj znać w komentarzu. Natomiast chodzi o to, że jest taka plotka w internecie mówiąca o tym, a w zasadzie jest to prawie potwierdzony fakt, że Samsung wypuści swojego Galaxy Ringa, który będzie kosztować około $400 i dodatkowo będzie trzeba co miesiąc płacić za możliwość jego używania subskrypcję. Tak, nie przesłyszeliście się, Samsung będzie chciał, żeby za możliwość używania smart biżuterii od koreańskiej firmy trzeba było płacić subskrypcję. Trochę jest to niezrozumiałe, ale tak ma być. Może na końcu mały fragment recenzji, co ja w ogóle o tym Ringconie uważam. No, korzystam z niego tak naprawdę od kilku miesięcy już na co dzień. Jest to bardzo fajne urządzenie i na naszej stronie technostrefa.com znajdziecie właśnie taką szczegółową recenzję tego urządzenia i po prostu opinię na jego temat, czy warto to kupić, czy nie. Z mojej perspektywy jest to super rzecz, która właśnie pozwala bardzo fajnie mierzyć tę aktywność, ale czy ja tak często wchodzę w ten telefon i sprawdzam, co on tam mi podaje? No raz na jakiś czas głównie sprawdzam fazy snu i może przebyte kroki. Ale z drugiej strony, albo z trzeciej strony, trochę dużo czasu zajmuje połączenie przez Bluetooth i zsynchronizowanie tych danych, bo jednak sporo tych danych jest na tym pierścionku, więc fajnie jakby jakaś inna metoda połączenia z telefonem była tutaj zastosowana, która nie zajmowałaby tyle czasu, jeżeli chodzi o synchronizację. Oczywiście raz to jest dłużej, raz to jest krócej. Drugi minus jest taki, że ten tytan i ta farba na tym tytanie, przynajmniej w czarnej wersji, dość szybko się zdrapała, to znaczy po około pół roku no widać już ślady użytkowania dosyć mocne, no ale ja tego pierścionka nie oszczędzam, często też sobie pukam w stół tym pierścionkiem, myję z nim ręce i tak dalej, no jak coś podnoszę, niosę generalnie coś w rękach, to też go mam na ręce, więc faktycznie no widać trochę na nim ślady użytkowania, ale poza tym jak na to, że są to urządzenia, które dopiero raczkują, to są dużo bardziej dopracowane niż pierwsze smartwatche. To na pewno trzeba oddać, że ta technologia dzisiaj jest dużo szybciej postępująca, że urządzenia pierwszej generacji dzisiaj w 2024 roku, a urządzenia pierwszej generacji na przykład w 2014 roku dużo się różnią. To znaczy te sprzed 10 lat były dużo mniej dopracowane. Dojście do tej finalnej formy zajęło naprawdę sporo czasu smartwatchom, o ile to jest finalna forma, natomiast te smart pierścienie już
ta pierwsza generacja tych smart pierścieni, te pierwsze modele wyglądają naprawdę nieźle, co potwierdza, wydaje mi się, fakt, że tak naprawdę ten smart pierścień Samsunga Galaxy Link wygląda niemal identycznie do tego chińskiego Ringcona. A technoporada na dziś to trzymaj biżuterię, ale tę tradycyjną, a nie smart, z dala od smartfonów, smartwatchy i generalnie wszelakich ekranów. Kamienie szlachetne, zawarte np. w pierścionkach czy też bransoletkach, są w stanie porysować nawet najtwardsze szkło hartowane, a na pewno nie chcesz mieć rys na ekranie. Generalnie chodzi o to, że szafir czy diament to są jedne z najtwardszych, o ile nie najtwardsze materiały znane w ogóle ludzkości, w związku z czym spotkanie takiego ekranu z takim diamentem z pierścionka zaręczonowego no może się generalnie skończyć nie za ciekawie, więc lepiej tego nie robić. Co do tematów związanych z biżuterią i ze smart urządzeniami jest jeszcze coś takiego jak Neuralink, bo ostatnio było o tym głośno ze względu na to, że to urządzenie Ilona Muska zostało już zaszczepione do mózgu jednej osoby, która faktycznie z niej korzysta, osoby oczywiście niepełnosprawnej, no i ma to oczywiście poprawić możliwości osób, przynajmniej na razie, które są chore w jakiś sposób niepełnosprawne, a docelowo pewnie Elon Musk by chciał, żebyśmy się odrutowali niczym w grze Deus Ex i w wielu dziełach literatury science fiction czy filmach, czyli po prostu, żeby ludzie mieli nadprzyrodzone zdolności, żeby mieli komputery wczepione w mózg. No ja generalnie od tego się pomysłu oddalam i nie chciałbym, żeby to stało się normą. Mieliśmy kiedyś, co ciekawe, propozycję współpracy z taką firmą, która chciała nam wszczepić moduł do płacenia zbliżeniowego pod skórę. Jak zobaczyłem tę propozycję, to naprawdę się trochę przestraszyłem i zablokowałem, żeby już nie mogli wysyłać do mnie żadnych maili, ponieważ no, było to dla mnie troszkę przerażające. Nie wiem, co ty o tym uważasz, ale jeżeli chcesz, żebym zrobił o takich ciemnych stronach technologii przyszłości, właśnie o Neuralinku, o chipach wszczepianych pod skórę i tak dalej, to też daj znać w komentarzu, to na pewno taki odcinek przygotuję. A technozadanie na dziś, powtarzam jeszcze raz, że chcę się dowiedzieć, ilu z Was korzysta w ogóle ze smartwatchy, ale samo technozadanie brzmi następująco. Czy zamieniłbyś swoją biżuterię na taką smart, albo czy zamienił swojego smartwatcha właśnie na smart pierścień? Daj znać w komentarzu, jaki masz pogląd na tę całą sytuację, no i czy uważasz tak jak ja, że za parę lat większość osób w jakąś formę smart biżuterii będzie wyposażona. No może być to też wisiorek, nie musi być to też pierścionek. No i jeżeli jesteś tutaj, to w komentarzu napisz pierścień mocy. Napisz pierścień mocy, to będę wiedział, że dotarłeś do końca tego odcinka. Dzięki za uwagę, trzymaj się, do następnego. Pa, pa.